Dzień dobry, witam Was na Overdrive Front Studio. Dzisiaj będzie troszeczkę inny materiał. Dzisiaj będę polerował gryf w swoim pierwszym basie. Zapraszam do obejrzenia materiału, opowiadam trochę historii. Może komuś się to przyda. Słuchajcie, ten materiał nagrywam dlatego, bo tak naprawdę chcę zrobić ten szlif i polerkę tych progów. Może komuś z Was ten materiał się przyda, również będzie chciał zadbać o swoją gitarę w taki sposób, bo ja się przyznam, że przez wcześniejsze lata to o te swoje gitary tak wcale za bardzo nie dbałem. To się gdzieś tam zmieniło w trakcie, jak powróciłem do tego gitarowego hobby, a właściwie maniactwa. No i tak też właśnie biorę się za gryf mojej pierwszej gitary basowej, którą kupiłem, jak miałem 15 lat. Chyba jakoś tak, więc już ta gitara u mnie jest 20 lat. Mimo że tutaj jest napisane Fender dość brzydkim drukiem, bo to jest kalkomania, którą ja przyklejałem i trochę średnio mi wyszło, bo lakier, którym malowałem tę kalkomanię, ją prawie rozpuścił. Chciałem poczuć się, że mam Fendera za 20 zł, więc kupiłem taką naklejkę. Ale wracając do tematu, robię tą polerkę, no ponieważ chcę ją zrobić. Tak naprawdę o mały włos i tą gitarę bym sprzedał, ponieważ ostatnio w mojej kolekcji basów pojawiło się dużo instrumentów i to lepszej jakości, więc stwierdziłem, no po co mi kolejny niskobudżetowy bas. Nawet w tym momencie sprzedałem elektronikę, bo on miał aktywną AMG elektronikę. Tam w paru nagraniach go używałem. Stwierdziłem, że lepiej na tym wyjdę, jak sprzedam osobną elektronikę, wsadzę tam jakieś tanie przystawki. Mam tam jakąś jedną przystawkę Jazz Bass po produkcji Marka Hoppusa z gitary Carter. Przystawkę Precision akurat kolega mój miał na zbyciu, więc za jakieś grosze mi oferował. No i stwierdziłem, że pomaluję korpus u kolegi Piotrka, u którego malowałem już parę gitar, jak pewnie niektórzy z Was wiedzą. Ale w trakcie zacząłem zastanawiać się, że tyle imprez na tej gitarze zagrałem, tyle koncertów. Grałem na nim w zespole Zo Cafe, w Big Bandzie na niej grałem na niej w teatrze, grałem na niej wesela, grałem muzykę country. Że jak mam ją sprzedać za, nie wiem, 700-800 zł, nawet taką pięknie przygotowaną przeze mnie, to troszeczkę mi szkoda, z sentymentu chyba ją jednak zostawię. A pokażę Wam, na jaki kolor mam korpus pomalowany. Widzieliście, jak gitara wygląda wcześniej? A teraz wymyśliłem, że będzie miała taki kolor. No i jak zobaczyłem, jak koledzy wyszedł ten lakier, to stwierdziłem, że chyba jednak nie. Ta gitara u mnie zostanie. Dobra, nie będę już przedłużał. Biorę się za polerowanie. Zobaczycie, jak to wygląda. Co oczywiście potrzebujemy? Potrzebujemy taśmy. Oczywiście możecie tą taśmę kupić szerszą. Nie zdążyłem kupić szerszej taśmy, więc będę się męczył. Zaklejam progi w ten sposób, żeby podczas szlifowania oraz polerowania nie zniszczyć drewna. No, szybciej by szło faktycznie, jakbym miał szerszą taśmę, no ale no, cóż. Nie będę przecież Wam teraz na wizji wszystkich progów polerował, tylko zrobię kilka. Jak te progi wyglądają przed polerką, a jak wyglądają po polerce, po szlifowaniu? Zobaczcie, to są progi niewypolerowane przed polerką. Z tymi progami nic nie robiłem przez 20 lat. No fakt, parę lat ta gitara stała mało co używana, ale naprawdę była dość sporo eksploatowana i jak na te 20 lat uważam, że i tak całkiem te progi nie są aż tak bardzo ściochrane. A tak wyglądają już dwa wypolerowane wcześniej przeze mnie progi, także różnica jest ogromna. Te progi przed polerką nawet miały takie wgłębienia, zobaczcie, od strun, a po szlifie już to właściwie zniknęło. Jak to będę robił? Mam tutaj papier ścierny 500 i zaczynam całą zabawę od szlifowania. Na pewno są jakieś lepsze metody na to szlifowanie i zaraz znajdzie się ktoś, kto zakwestionuje moje metody. Ja nie jestem lutnikiem. Mój znajomy lutnik tłumaczył mi, w jaki sposób on poleruje progi. No, tam jeszcze jakieś włókniny używał, ale ja jakoś w ten sposób zacząłem robić, jak robię tutaj i to się całkiem sprawdza. Oczywiście jak kupujecie gitarę nową, w której to te progi nie mają dziur, nie mają ubytków, tak jak te moje, to ilość tego
szlifowania właściwie jest znacznie mniejsza. A nawet czasami ten papier 500 jest w ogóle niepotrzebny. No ale tak to, słuchajcie, wygląda. Jeszcze chwilę poszlifuję. Niestety mam problem, żeby zrobić jakieś zbliżenie tutaj tą kamerą. Coś mam problem z ustawieniem ostrości. Tak szlifuję, dopóki pod światło nie będę widział, że ta dziura po docisku strun faktycznie nie zniknie. No, zaczyna się robić fajnie. Śmieszne jest widać, w jakich tonacjach się grało najczęściej poprzez te progi, bo próg trzeci, czyli dźwięki C, dźwięki F jest bardziej zjechany. Próg czwarty, czyli Fis, Cis już mniej, a piąty z powrotem jest zjechany bardziej. Także progi prawdę ci powiedzą, co grałeś i jak długo. O, widzę, że ten piąty ma więcej ubytków niż trzeci, czyli dźwięki D, G były na tym basie dość dużo grane. Dobra, wygląda na to, że jest w porządku. Teraz mogłem wziąć papier typu 1000 na przykład, ale ja mam taką gąbeczkę. Ona ma gradację 1500, 2000. To do kupienia w sklepie z artykułami samochodowymi na pewno. Teraz tą gąbeczką działam dalej. Dlatego zrobiłem 3, bo ona swoją powierzchnią jest w stanie wszystkie 3 wypolerować. Przynajmniej jest grubsza. No, a teraz troszeczkę ją będę wginał, tak żeby trochę z boku te progi poszlifować w tych zakamarkach różnych. Można też troszeczkę tutaj, żeby te wykończenia były bardziej gładkie. Ja na początku jeszcze jakiś czas temu nie widziałem różnicy między wypolerowanymi progami lub nie. To znaczy, no, brałem gitarę i grałem, nie zwracałem uwagi na szczegóły, jak to. Też się tym wszystkim rozwijam i uczę. Na pewno teraz też popełniam dużo błędów, których za jakiś czas nie będę popełniał, ale na tym polega życie, prawda? Uczymy się na błędach swoich albo na cudzych. Chociaż wiele osób nie chce się uczyć na swoich błędach, a tym bardziej już na cudzych. No dobra, według mnie jest ok. Więc teraz biorę pastę polerską. Akurat w tym momencie mam Tempo. Tą pastę to już mam też z 5 lat. Była kupiona do zupełnie czego innego. Do wypolerowania blatu w szafce kuchennej. Biorę sobie taką ściereczkę. Tutaj to jest akurat taki skrawek materiału, jak szyjemy bluzy, bo ja i żona zajmujemy się sprzedażą takich fajnych bluz na zamówienie, także możecie sobie zobaczyć. Dam wam link w opisie. I takich skrawków mam kupę. To jest akurat 90% bawełny. Bardzo fajna ściereczka. Skrawek. No i teraz tą pastą polerską poleruję. Teraz zobaczcie, była czysta. A mogłem pokazać. To pokażę na kolejnym progu. Albo zaraz. Patrzcie. Ile brudów to schodzą. Oczywiście te opiłki po tym papierze ściernym. Ale też trochę jednak ten próg mimo wszystko brudny jest i ten metal się ściera, no i no takie mikrocząsteczki. Trochę paznokcia używam, dobrze mieć trochę dłuższe paznokcie, żeby tego paznokcia tam wypchać w niektóre miejsca. Możemy to polerować typu, nie wiem, kilkanaście sekund jeden próg, ale lepiej poświęcić na to polerowanie no, kilka minut jednego progu. Wypoleruję, nałożę znowu pasty, wypoleruję jeszcze raz, przetrę na sucho, popatrzę, wypoleruję drugi. No, im lepiej to zrobicie w tym momencie, tym lepiej to się będzie zachowywać. I na dłużej wam starczy. No i jak to wygląda? Pokazałbym wam w kamerze, ale pewnie ostrości nie złapię. Myślę, że widać to całkiem nieźle. No. Jeszcze troszeczkę i już sobie odpuszczę. No dobra. Odklejam taśmę. Dobra,
Wkleiłem taśmę. Wygląda to całkiem fajnie. Nie no, elegancko jest. Wszystko się zgadza. Ładnie błyszczą w porównaniu do tych pozostałych. Ciężko na kamerze dostrzec, wiecie? Ja nie mam jakichś tutaj wybitnych sprzętów, bo nie jestem takim youtuberem, który zarabia na tym kanale jeszcze. A my z Radomirem niby działamy, aczkolwiek on też jest ograniczony czasowo, a ja część materiałów muszę nagrać tu i teraz i dlatego korzystam wtedy ze swojego sprzętu. Nie jest to tak idealnie zrobione, jak być powinno, ale może kiedyś to się zmieni, także subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, bo to bardzo pomoże w rozwoju tego kanału. Dobra, mam to całkiem nieźle zrobione. To teraz czas na olejek cytrynowy. Mam tutaj. To jest akurat Dunlop. Pryskam tą podstrunicę i teraz delikatnie szmateczką wcieram. On tutaj ładnie się wsiąknie. Czasami są jakieś takie ubytki kolorystyczne w podstrunicy. To fajnie nawilży ją. Jest mokre, powoli wsiąka. Jeszcze jakąś grubszą warstwę mogę zebrać. Chociaż myślę, że więcej nie potrzeba. Na pewno będzie to dużo ładniej wyglądać niż wyglądało wcześniej. Tu wam pokażę ciekawostkę. Zobaczcie, co tutaj mam. Mam taki klucz. Hipshot to się nazywa. Też paręnaście lat temu kupiłem. Otóż potrzebowałem niskiego dźwięku D albo C czasami podczas koncertów i zamówiłem taki kluczyk. Polega to na tym, że się wajchą go ściąga i gitara przestraja się. I naprawdę się to nieźle sprawdzało, nawet podczas gry, kiedy to trzeba było tam kilka razy podczas utworu zagrać dźwięk D, się go ściągało, naciągało się, grało dalej. Także to też kolejny z sentymentów, dlaczego tej gitary jednak nie chcę sprzedać. I teraz co? Biorę się za elektronikę. Dobra, zobaczcie, mam tutaj korpusik. To był zwykły taki Precision Bass Affinity. Ja za niego zapłaciłem wtedy 500 zł chyba. Potem, w sumie nawet nie wiem czemu, dorobiłem przystawkę jazz tutaj. Może do tego, że grałem w Big Bandzie. Już nie pamiętam do czego. Coś takiego dorobiłem. No chciałem jakąś przeróbkę wtedy zrobić i zrobiłem. Pojechałem specjalnie z mamą, bo jeszcze nie miałem prawa jazdy, do Łodzi zawieźć do Lutnika, gdzieś na Piotrkowską. Jak tak teraz patrzę, to ta dziura jest dość kiepsko wykonana, no ale przy takiej gitarze może aż tak bardzo to nie boli. No, tutaj prześwituje nam stary kolor tego basu. Specjalnie zakleiłem tą dziurę po to, żeby dodatkowa warstwa lakieru nie spowodowała, że ten gryf tutaj nam nie będzie pasować. Woreczek z częściami. Zobaczymy, czy wszystko tutaj jeszcze jest. To jest gąbeczka po przystawce. Teraz będzie przekładanie. Nie wiem, czy to widać na tej małej kamerze. O, są oba. Pięknie. Mamy to. Piękna płytka. Oczywiście perła. Taką miał Mark Hoppus w swoim basie z klipu All the Small Things i bodajże What's My Age Again, więc musiałem zrobić to tak, a nie inaczej. Przecież wiecie o tym, że jestem fanem. Tutaj będzie kolejna przekładanka zaraz do mostka. Ten układ wczoraj przygotowałem na spokojnie. To jest standardowy układ z Precision Bassa. Jest tutaj. No i teraz muszę przylutować kabelki. To najlepiej zrobiłem to wczoraj, ale się zorientowałem w trakcie, że przecież muszę przełożyć przystawkę przez dziurę. Że tak to wszystko śmiesznie wyszło. Że tutaj wszystko jest. Cyna jest i czarny na masę. Wczoraj sprawdziłem, że układ działa. To nie są jakieś wybitne przystawki, ale bas, żeby mieć. Pamiątkowy. Proszę bardzo. Jedna przystawka z Cartera, druga z Harley Bentona. Poważnie. Kabelki muszą pięknie tutaj się dopasować. No dobra, to przykręcę jeszcze mostek. Gałki do potencjometrów wrzucę później. Zresztą
całość tak na porządnie skręcę później. Teraz tak na razie tylko, żeby gdzieś te części się nie pogubiły. I pokażę wam, jak ten basik będzie wyglądał już w całości oraz może parę próbek brzmieniowych. No i zobaczcie, tak wygląda gotowy, skręcony już basik. No ten kolorek wyszedł pięknie, prawda? Niebieściutki. Progi są gładziutkie. No, można pewnie lepiej, ale są całkiem fajne. Ten bas naprawdę towarzyszył mi przez 20 lat. Kupę koncertów na nim zagrałem, nawet na mszach świętych w kościele na nim grałem przez naprawdę długi czas w zespole Solideo. Nawet płytę nagrywaliśmy, nawet 2. No, jak on brzmi? Zagram coś wam kawałek. O, może przystawka pierw Precision. O, chyba elektronika do korekty coś tutaj jest. No ale nic, spróbujemy jeszcze raz. Brałem jakiś używany potencjometr i dlatego też pewnie jest... Okazało się, że on jednak był z kubki tych zepsutych, a nie tych dobrych. No ale cóż. Teraz weźmiemy Jazz Bassa. Teraz obie. Tak to się prezentuje. Tu jeszcze wam pokażę, na jakiej zasadzie ten hipshot działał, którego mam tutaj. Czyli ta wajcha. Teraz pyk, strój się obniża, pyk, strój wraca. I naprawdę można to robić w trakcie grania. Jest D. I znowu E. Bardzo przydatne urządzenie. No powiem wam tak, ten basik nie brzmi jakoś wybitnie w tym momencie. Przyzwyczaiłem się do trochę lepszych instrumentów, natomiast no jest piękny. Teraz po tym malowaniu zwłaszcza jakiś tam sentyment jest. Bardzo fajnie udało mi się doprowadzić gryf do porządku, aczkolwiek lekko ten gryf chyba krzywy jest. Ale no, jeżeli zapłaciłem za malowanie 300 zł, pickguard, kolejna tam pewnie 100 czy tam 80 zł, polerka, klucz, no przecież nie będę tej gitary sprzedawał za 600 zł, prawda? A pewnie 1000 mi i tak nikt nie da, więc... A może chcecie kupić? Podoba wam się ta gitara? Może być wasza. To trochę punka jeszcze, no do widzenia. Wiecie, takie cuda. Coś tu jest nie tak z tą elektroniką. To jest dowód na to, że trzeba to wideo zakończyć. Nie wiem, czy to wideo będzie popularne, czy też nie. Pewnie nie, ale tak, nagrywam trochę dla siebie. Może na pamiątkę, jak go sprzedam, to będę miał jakieś nagranie, chociaż w tym kolorze. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli dotrwałeś do końca, to jesteś świetny. Napisz to w komentarzu. Daj subskrypcję, napisz jakiś komentarzyk. Do zobaczenia w następnych nagraniach testowych, sprzętowych, komediowych, coverowych. Co powinniśmy zrobić? Daj znać.